Cześć, nazywam się Marek Krzyszowski, witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię do subskrypcji oraz dania łapki w górę, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. I pamiętaj, zarabiasz tyle, na ile masz odwagi. Cześć! Cześć, z tej strony Marek i witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie małe podsumowanie projektu AI Marketing, w którym uczestniczę już trzeci miesiąc, a mianowicie pokażę Wam, jak wyglądają zyski, w jakim czasie odzyskałem swój wkład własny i co dalej przed nami. A więc zaczynajmy. Dla samego początku, dla osób, które w ogóle nie są zaznajomieni z projektem, powiem może w skrócie takie stricte rzeczy, które są ważne. Tak? Przede wszystkim, czym jest AI Marketing. AI Marketing jest projektem od naszych przyjaciół ze wschodniej granicy, od Rosjan. Jest to projekt, który stworzyli, co ciekawe, programiści, którzy pracowali przy tworzeniu Facebooka. Nie program, tylko firma tak mówi, jak jest tak naprawdę, to nikt nie wie, ale sądząc po tym, jak projekt jest zbudowany, złożony, całe zaplecze logistyczne i ich plan marketingowy, to jest całkiem możliwe. A więc AI Marketing to, tak jak sama nazwa mówi, połączenie sztucznej inteligencji z marketingiem. Nasi koledzy z Rosji stworzyli bota, program, który za nasze pieniądze, tak, inwestycje, wykupuje reklamy na całym świecie, współpracując z ponad 20 tysiącami sklepami na ten moment. A więc, moi drodzy, bardzo prosty i przejrzysty plan. No i co dalej? Wykupujemy reklamy za swoje pieniążki, bot wykupuje, tak? Bo tak naprawdę my nic nie robimy totalnie. Wpłacamy pieniążki, jedynie inwestujemy i do 2 dni, do 48 godzin uruchamia się nam budżet, kampania reklamowa. A więc wpłacamy pieniądze, bot automatycznie sam program dobiera kampanię reklamową, jaką chce dobrać, w jakich sklepach będzie wykupywał reklamy, gdzie, po co i na co. A więc pełna automatyka, my nic nie robimy. No i co dalej? Przykładowo ktoś chce sobie kupić jakąś przykładowo rzecz, nie wiem, czy kobieta torebkę, czy facet wiertarkę, przegląda, scrolluje sobie neta, a wyskakuje Wasza reklama, cyk, przez tą reklamę wchodzi. Jeżeli zakupi przez Waszą reklamę przykładowo jakiś produkt, to Wy dostajecie zwrot cashbacku. Co to jest cashback? Cashback to jest prowizja, która należy się kupującemu. Co jest ciekawe, kupującemu, ale nie osobie, która dała reklamę. I to jest, podejrzewam, warunkiem umowy pomiędzy AI Marketingiem a wszystkimi tymi firmami, tak? Bo dużo osób pytało mnie, no przecież cashback należy się osobie, która je kupuje, tak? A skoro my wystawiamy reklamę, to dlaczego należy się go nam? Jak Wam mam na to odpowiedzieć? Nie mam najmniejszego pojęcia, nie interesuje mnie to. Wiem, że wszystko chodzi, działa, ponieważ na internecie możemy znaleźć wiele, że tak powiem, śledztw, nawet dziennikarskich. Jeżeli ktoś chce, to mogę podesłać osoby, które pisało do różnych poszczególnych firm, czy AI Marketing z nimi współpracuje. W tych odpowiedziach, co jest ciekawe, niektóre firmy napisały, że nie. Więc osoby, które prowadziły śledztwo, bardziej się tym przyglądnęły. I co się okazało? Że AI Marketing współpracuje nie bezpośrednio ze sklepami i firmami, ale z sieciami afiliacyjnymi, tak? A więc nie zawsze bezpośrednio firma nawet wiedziała, co się dzieje, tak? Każda firma ma swój plan marketingowy, więc dzieje się to na różnych płaszczyznach. A więc mam materiały, jeżeli ktoś chce, jest ciekawy, bo tak naprawdę to udowadnia prawdziwość i legalność projektu, tak? No a więc idąc dalej, współpracuje ta firma, jak powiedziałem, już z 20 ponad tysiącami sklepów na ten moment, a więc to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, tak? Duże zaplecze logistyczne, żeby to w ogóle zaplanować, podpisać te wszystkie umowy. Pomyślcie sobie, ile trzeba było na to czasu, rozmów samych przeprowadzić, tak? No i drugi taki argument, jak ktoś mówi, że to jest fake, tak? Z dużoma osobami spotykam się, którzy się boją zainwestować w ten projekt, wejść, tak? Pomyślcie sobie, skoro firma byłaby, dajmy na to, nieprawdziwa, niewypłacalna, skoro by zrobiła choćby 1, 2, 3, 4 wałki z daną podpisaną firmą, która prowadzi współpracę, tak? Na ten moment jest ponad 20 tysięcy sklepów. Te wszystkie firmy możecie sobie sprawdzić na stronie AI Marketing. Jakie to są firmy? Każdy Was zakup pod koniec dnia jest wyświetlaniem. Możecie sobie sprawdzić każdy osobny zakup, więc to jest naprawdę spoko, uważam, w porządku. Wszystko jest przejrzyste, bez jakichkolwiek zmyłek, tak? A więc po co ta firma miałaby robić, że tak powiem, sobie same strzelać w kolano, jeżeli choćby 1, 2 czy 3 sklepy powiedziałyby, że jednak AI Marketing z nimi nie współpracuje, to zaraz by ta bańka pękła, tak? A więc
To jest raz. Drugi najważniejszy argument, który mnie bardzo przekonał osobiście, bo też projektowi przyglądałem się przez jakiś czas, tak, to jest podstawa przy każdej inwestycji, nie wchodzimy w nic na ślepo, no i inwestujemy tyle, ile możemy stracić. Każdy ma tam jakąś swoją strategię, tak, a więc przede wszystkim AI marketing w lutym wyszedł z KIK-a, tak? To jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak? A więc tak zwany KIK. Jeżeli jakakolwiek firma tam trafi, to z tego bardzo tak łatwo się nie wychodzi, tak? Tu firma jest maglowana pod względem prawdziwości, wypłacalności, czy jest prawdziwa, rzetelna, czy to nie jest jakiś wał. A więc w maju ta firma zniknęła. W lipcu się pojawiła, więc nie było ich 3 miesiące, tak? 3 miesiące oczekiwania i trzęsienia portkami wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt. No bo skoro ktoś zainwestował pieniądze i nagle firma znika, nie wiadomo co się z nim dzieje, no to wszyscy się zaczęli martwić, tak? Ludzie myśleli, że stracili pieniądze. Na ten moment jest ponad 4 miliony użytkowników. 3 miesiące temu to było około 3,5 miliona, więc bardzo prężnie to się wszystko teraz rozwija. A więc do meritum, firma zniknęła na 3 miesiące, jedynie był z nimi kontakt poprzez support, przez Telegram i napisała, że zostali zgłoszeni do ruskiego KIK-a, no i czekają aż z niego wyjdą, tak. Co ciekawe, firma w lipcu, moi drodzy, wyszła z tego KIK-a, co się okazało, że firma jest w pełni wypłacalna, jest legalna i uwaga, teraz to jest najważniejsze, co teraz powiem. 3,5 miliona osobom, użytkownikom, ludziom zaczęli wypłacać rekompensaty za to, że przez 3 miesiące nie zarabiali podczas ich nieobecności. A więc to jest coś niesamowitego. Jeżeli kogoś to nie przekonuje, no to nie wiem, jakich chcecie więcej argumentów, tak? Pomyślcie sobie, firma, której nie ma, pojawia się 3,5 miliona ludzi logistycznie, żeby ogarnąć, żeby każdemu wypłacić za to, że nie zarabiał przez 3 miesiące. A mogli powiedzieć, słuchaj, no nie było nas, to macie pecha, lecimy dalej, tak? A więc wypłacili i wypłacają dalej, bo to jest bardzo duże do ogarnięcia. Tak? Ja mam setki znajomych, którzy biorą udział w tym projekcie i cały czas jesteśmy w kontakcie. Mówią, Marek, pieniądze są wypłacane, mamy zwrót za nasze kampanie reklamowe, a więc no po prostu super. Mnie to bardzo osobiście przekonało do tego, żebym wszedł w ten projekt, bo akurat załapałem się na niego po wyjściu z tego KIK-a. Nie brałem wcześniej udziału w projekcie, ponieważ przyglądałem się, tak jak już mówiłem. A więc firma wyszła, jest wypłacalna, działa prężnie dalej. A więc moi drodzy, zarabiamy na cashbacku z 20 000 sklepów, które się znajdują na całej kuli ziemskiej. A dopóki istnieją zakupy, dopóki istnieje internet, ten projekt będzie się utrzymywał, bo to jest bardzo logiczne. Niektórzy mnie pytają, jak myślisz, ile jeszcze się projekt utrzyma? Słuchajcie, przede wszystkim trzeba patrzeć na plan marketingowy i źródło, tak? A jakie jest źródło w ogóle tego projektu? Skąd on się wziął i na czym to polega? Na zakupach. A więc sami możecie sobie odpowiedzieć, dopóki istnieją zakupy, dopóki istnieje internet, ludzie będą kupować. Teraz wszystko zamawia się przez telefon. Siedzisz w domu, czołg pod dom sobie możesz zamówić. Człowieku, ubrania, jedzenie, no cokolwiek naprawdę. A więc uważam, że niesamowicie dobry projekt, niesamowicie dobra inicjatywa i oby się to tylko utrzymywało, tak? A z tego co widzę, to jest tylko rośnie się, rozrasta. Widzimy, jakie to za sobą niesie teraz fajne konsekwencje i przede wszystkim profity, tak? Bo program daje naprawdę zarobić porządne pieniądze. A więc tak to wygląda. Więc jeżeli ktokolwiek z Was jest zainteresowany, po pierwsze zachęcam Was do obejrzenia prezentacji na YouTubie, na kanale MK Kopalnia Biznesu. Tam możecie sobie zobaczyć 45-minutowego Zooma, z którym prowadziłem z osobami zainteresowanymi. Jest dokładny opis projektu. Jeszcze raz sobie można przeanalizować pod filmem. Tak samo są linki, przez które ktoś, jeśli chce, może się zarejestrować. Mało tego, wiemy jako naród, my Polacy, jak bardzo jesteśmy sceptyczni i nie ufamy nikomu. Sam taką osobą jestem, do czego się przyznaję, więc to jest normalne, że nie chcemy powierzać komuś swoich pieniędzy, a więc nie musicie inwestować nic. Każdy, kto chce, ode mnie dostanie $50 na stestowanie tego biznesu, bo firma takie rozwiązanie proponuje dla każdego, co jest dla mnie niesamowitą sprawą. Ktoś chce, rejestruje się, $50 sobie sprawdza, uruchamia bota, sprawdza, czy to działa. Jeżeli to ma ręce i nogi, podoba Ci się, wchodzisz w biznes, lecisz dalej. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, jesteś zainteresowana, możesz sobie takie
linka ode mnie wziąć z bonem $50 i sprawdzić, czy ten biznes może jest dla Ciebie, a może Ci się spodoba, a może nie. Więc każdego, kto jeszcze nie widział, zachęcam na mój kanał na YouTube. Tam możecie śledzić poczynania projektu i przecież kolejne, tak, które będą wrzucane, bo tych projektów trochę jest. Na ten moment biorę udział w 5, o których Wam jeszcze nie mówiłem, ale będzie to sukcesywne dodawanie. Będę nagrywał filmiki, aby poinformować Was o tym, co w trawie piszczy, bo tego jest naprawdę dużo i to są niesamowicie ciekawe projekty, tak duże, tak samo jak AI Marketing, o czym się niebawem przekonacie. Dobrze, a więc idąc dalej, teraz pokażę Wam moje konto. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w liczbach, tak? Nie robię tutaj dlatego po to, żeby się komukolwiek chwalić, bo jakbym chciał się Wam chwalić, to bym pokazywał Wam swoje konto, czy wszystkie inne biznesy, a to nie o to chodzi. Chcę, żebyście tylko mogli być przekonani, że to działa, to jest prawdziwe, bo sam wiem, co mnie przekonywało. Mnie przekonywało cyfry, przelewy ludzi, którzy powiedzieli mi, że to działa i widziałem, że to działa, tak? Więc tak samo chcę Wam pokazać moje konto, zarobki, jak wyglądają w tym projekcie, żebyście mogli sami stwierdzić, czy to się opłaca, czy nie i czy jestem prawdomówny, tak? Bo przecież może leję wodę i sobie to wymyśliłem. A więc zachęcam Was teraz do obejrzenia, jak wygląda to od kuchni. No i dobrze, jesteśmy zalogowani do AI Marketing, jesteśmy w back office swojego programu, tak? Niestety nie ma aplikacji, więc musimy się logować przez internet, ale to nie sprawia żadnego problemu. Dobrze, status robota to wiadomo, o co chodzi. Nasz bot jest w pracy, tak? Więc pracuje. Jeżeli nie zasilimy budżetu, będzie status, że nie pracuje. A więc dalej idąc, cashback to jest nasz zwrot, czyli to, co otrzymaliśmy, to, co jest nasze zarobione pieniądze. Tak, na ten moment jest $22 000, 22 066 dolarów. Budżet na reklamę miałem 20 646, a więc jestem już około $1500 do przodu. Wszystkie te dokładne dane rozpiszę Wam pod filmem, żebyście widzieli, jak to wygląda. Dobrze, idziemy dalej. Pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda na liczbach, w statystykach. A więc wchodzimy w statystyki. Podglądy. Co to są podglądy? To jest podgląd na naszą reklamę. Jeżeli Twoja reklama się wyświetla, ktoś się przygląda, to się wyświetla tu w podglądach, tak? Czyli raz ktoś wyświetlił reklamę, no to raz będziemy mieli tutaj dodany. Zwiedzający, czyli osoba, która wszedła w reklamę i bezpośrednia sprzedaż, to już mamy tutaj na dole 9966. A więc nawet monitorują takie rzeczy, jak ktoś podgląda, odwiedza, gdzie no, nas to nie powinno tak naprawdę obchodzić, bo my nie robimy z tym nic. A tu jest w statystykach wszystko. Budżet na reklamę mój, tak jak wspomniałem, był 20 646 dolarów, to około 82 000 złotych i na dole jest kwota wydatkowana, czyli część z tej kwoty, jaką wydałem na reklamę, a na dole jest cashback, tak? Czyli patrzcie, wydałem 6300, a 22 000 mam z powrotem, czyli 3 razy tyle. Mało tego, jestem już na zero, nawet jestem na plus, tak? 7%, ponieważ jestem jakoś $1400 do przodu, odzyskałem swój wkład, wydając z tego 1/3 kwoty i zostaje mi $14 000 na kolejne kampanie. Według tego, co sprawdzałem i tabelek, wszystko się zgadza, tak jak podaje AI Marketing. Na każdy wydane $1000 mam $3500 zarobku, a więc można powiedzieć 2500 zarobku, 1000 to są koszta. Na dole macie wszystkie dniówki, tak? Chcę Wam pokazać, ile mi to dokładnie zajęło. Dzisiaj jest 10 listopada i ostatnia strona. Wchodzimy na stronę numer 9. Tu są pokazane takie małe dnióweczki. Dlaczego? Ponieważ to był mój bon na $50, który sobie uruchomiłem, więc tego sobie jeszcze nie liczymy. Idziemy dalej na stronę 8. I tutaj macie pierwszą dniówkę 28 sierpnia, tak? Się zaczęła. 28 sierpnia, dzisiaj mamy 11 listopada, więc 75 dni. Dokładnie tyle czasu trwało odzyskanie mojego wkładu własnego, nawet ponad miarę, bo jak widzicie mam 22 000 dolarów, a wkład był 20,5 tysiąca dolarów. A więc 1,5 miesiąca, przepraszam, 2,5 miesiąca zajęło mi odzyskanie wkładu własnego, a sami widzicie, jakie go wysokości są tu dniówki, tak? Tyle dziennie się zarabia. A więc jak dla mnie bomba zarabiać klocka dziennie średnio czat.
Dobrze, idziemy dalej do ważniejszej kwestii, bo powiecie mi, dobra, zarobiłem, a ile z tego wypłaciłeś, ile masz? Bo to ludzi interesuje najbardziej, tak? No więc, moi drodzy, o co chodzi z tą w ogóle kartą, tak? To jest karta, której był preorder 500 000 sztuk, pół miliona, lepiej brzmi, które ludzie już zamówili, czekają na swoją dostawę. Trzeba było się zweryfikować, oczywiście podać swoje dane, żeby to mogli wysłać do banku. A więc pół miliona kart już poszło, teraz będzie drugi nakład. W związku z tym jest też konferencja w Dubaju, która się odbędzie od 22 do 25 albo 6 stycznia, nie chcę Was skłamać. Na tej konferencji będą liderzy z całego świata, zostało wybranych 160 liderów. No i więcej informacji na temat, wiadomo, AI marketingu, jego planu marketingowego, postępowania i wszystkiego tam się dowiemy. A więc projekt, który jest przedstawiony w Dubaju, to już nie jest też przelewki, więc całkiem spoko. Dobrze, wracamy do naszej karty. Każdy z Was tutaj w back office będzie miał wyświetloną taką swoją kartę. Nawet jak jej nie macie, to i tak ona jest, że tak powiem, stworzona wirtualnie, ale z tym się nic nie wiąże, także się nie martwcie, nie musicie podawać swoich danych ani nic, jeżeli nie chcecie tej karty po prostu mieć u siebie, tak? Fizycznie, no ale wiadomo, że tako istnieje. A więc tutaj jest napisane twój cashback. Co to jest? To jest Twój cashback, to jest cashback, który się zatwierdził, tak? Który na ten moment możesz wypłacić, bo pamiętajmy o tym, że każdy sklep ma swój czas oczekiwania cashbacku. To jest zazwyczaj od 7 dni nawet do 70, czyli nawet do 2 miesięcy musisz czekać na potwierdzenie sprzedaży z niektórych sklepów. Ok. A więc w oczekiwaniu to jest cały cashback, który jest w oczekiwaniu i najczęściej z tego właśnie z oczekiwania przechodzi do góry, tak? A więc jeżeli się zatwierdzi jakiś sklep, to ten cashback przechodzi do góry z oczekiwaniu na cashback i możesz sobie go wypłacić. Ja na ten moment, jak widzicie, prosta matematyka, 22 000 było, tu jest 13,5, więc około 8 000 dolarów wypłaciłem, tak? Około 40 000 złotych i teraz mogę te 3,5 tysiąca dolarów kolejne wypłacić. Średnio dziennie się zatwierdza około 300 dolarów. Zauważyłem, że trzeba czekać około 3-4 tygodnie i później te cashbacki się po prostu zazębiają, tak? Moja kampania trwa 2,5 miesiąca, a więc przez miesiąc nie mogłem wypłacać tak naprawdę nic, a po miesiącu czasu, gdy każdy sklep zaczął swoje zatwierdzenia wysyłać, mogłem zacząć wypłacać pieniążki, a więc jeszcze około miesiąc czasu będzie trwało, żebym mógł wypłacić resztę tych pieniążków, 10 000, które jest na dole. A więc podsumowując to wszystko, każdy z nas ma czas swojego oczekiwania na cashback. Po tym, jak on się zatwierdzi, możemy go wypłacać. A więc mogę powiedzieć, że 2,5 miesiąca trwała moja inwestycja. Za miesiąc wypłacę wszystko, a więc można, zaokrąglając, niech będzie 4 miesiące, 80 koła wsadziłem i 80 koła będę miał na swoim z powrotem portfelu. No dobrze, ale co dalej z zyskiem, tak? No dobrze, według tego schematu, który był, pokazywałem Wam 6 000 dolarów wydałem, zostało mi jeszcze około 15 000 dolarów. Z tego będę miał profit 50 000 dolarów, a więc 200 000 złotych w około 8 miesięcy z tego, co liczyłem. A więc samemu sobie możecie odpowiedzieć, czy warto. Dla mnie jak najbardziej 30 000 około miesięcznie. Tak naprawdę teraz za nic, bo już wkład odzyskałem. No to jest coś spoko. Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. Jeżeli wejrzycie sobie w ikonkę sprzedaży, możecie sobie monitorować sprzedaże na bieżąco z całego Waszego dnia. Na przykład dzisiaj zauważcie, 13:11, 13, 12:55, to praktycznie co kilka minut są te sprzedaże. Na całym świecie ludzie coś kupują, tak? W związku z tym, że ja mam największe kampanie reklamowe wykupione, bo jest napisane, że największa kampania jest za 10 000 dolarów, ja sobie wykupiłem dwie, no to ten profit jest bardzo duży. Kampania jest duża, no i co chwilę, jak widzicie, są sprzedaże, tak? Z różnych sklepów. Na przykład wejdźmy sobie w przypadkową, nie wiem, jakiś agregat, sklep Fanatical, kwota sprzedaży 11 dolarów 80 centów, mój cashback to 10%, czyli dla mnie jest 65 centów. Ok, no i z tego jest napisane, jaki jest średni termin oczekiwania. 37 dni i każdy sklep możemy tak sobie zobaczyć. Co jest kolejną bardzo ważną rzeczą, moi drodzy. Nie powiedziałem Wam o tym. Ta firma posiada takie coś jak Fundusz Protect, o czym mówi w prezentacjach. A więc ktoś może spytać, no dobrze, a co w momencie, gdy ktoś zwróci towar do sklepu albo mu się on rozmyśli, to co, firma na nie wypłaci pieniędzy? No, otóż właśnie po to powstał Fundusz Protect. To jest 22,5%.
które z ogólnej sprzedaży sobie bierze firma dla siebie i 22,5% jest przeznaczone na fundusz Protect. W momencie, gdy ktoś nie zrobi czegoś takiego, to ty masz i tak zapłacone, więc nie ma takiej opcji najmniejszej, żebyś ty nie zarobił. Więc no, moi drodzy, niesamowita sprawa. I właśnie ten fundusz Protect, o którym mówiłem, wypłacał teraz rekompensaty ludziom za to, że ich nie było 3 miesiące na rynku, tak jak wspomniałem. A więc 55% dla nas, 22,5% dla AI Marketing i 22,5% na fundusz Protect. Genialnie zrobione, jak dla mnie, no bomba, tak? W momencie nawet, gdy ty byś miał problem, że nie zarobisz, myślałbyś, że ktoś zwróci towar i tak zarobisz. Co jest najśmieszniejsze, masę projektów znam, w masę projektach mogę teraz uczestniczyć, sprawdzać, zanim zainwestuję. No i oczywiście w tych projektach, w niektórych, w większości też jest informacja o ryzyku, tak? Wiadomo, że każdy projekt posiada ryzyko, każdy z Was musi sam zadecydować o tym, czy chce brać w nim udział, czy nie. Ale AI Marketing nawet nie ma takiej opcji, nie opisuje nawet tego w swoim back office ani nigdzie. To jest niesamowite i ciekawe, więc oni nawet nie dopuszczają, można by powiedzieć, faktu, że ty nie zarobisz. Oczywiście trzeba się wiązać za wszystkim, bo dzisiaj projekt jest, a jutro może go nie być. No, ale idąc do meritum, jak już powiedziałem, projekt jest niesamowicie rozbudowany, prosty, można by powiedzieć, bo zarabiamy na zakupach, zarabiamy fajne pieniądze, więc uważam to za całkiem rzecz spoko. Co do rozliczeń, bo to jest ważne, tak? Moi drodzy, wypłacamy pieniążki. Jak możemy wypłacić? Ja chcę Wam tylko pokazać transfer. I historia transferu, tutaj wchodzimy. Tu są moje wypłatki. Jakbyście sobie zsumowali, jak ktoś jest taki gorliwy, to może sobie zrobić, zatrzymać prezentację i zrobić zdjęcie, podsumowywać te wszystkie kwoty i wyjdzie taka, jak tam powiedziałem, że wypłacimy około 8 tysięcy, a wszystkie kwoty po dodaniu dają równowartość tego, ile włożyłem, tak? Czyli Twój cashback w oczekiwaniu i to, co wypłaciłem. No mniejsza. Ja wypłacałem, jak widzicie, wszystko w kryptowalutach. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ pamiętajcie, że kryptowaluty do 1 miliona złotych rozliczamy 19% podatku dochodowego. Natomiast jeżeli chcecie wypłacić sobie pieniążki na konto, bo firma daje też taką możliwość, tak, w dolarach, więc mamy wysłane na swoje konto walutowe, wystarczy otworzyć sobie w swoim banku konto walutowe i pieniążki otrzymamy w dolarach. Ale pamiętajcie, że wtedy dochodzą przeliczenia, po których kurs liczy nasz bank, dochodzą jeszcze różne inne jakieś prowizje i pierdoły, więc zawsze wyjdziemy na tym w plecy. Mało tego, co odnośnie do podatku, tak? Podatek dochodowy rozliczamy 19% lub 32%, w zależności od tego, czy przekroczymy próg, czy nie. A więc ja preferuję jednak wypłatę w kryptowalutach. Jest to bardzo proste, przyjemne i naprawdę nie trzeba do tego wiele poświęcić czasu. Mało tego, dlaczego kryptowaluty? Pamiętajcie, że kryptowaluty w momencie dopiero, gdy je spieniężycie, czyli sprzedacie daną kryptowalutę, wtedy płacicie za to podatek. Jeżeli ktoś ma pieniążki i nie chce tego na przykład sprzedawać, chce trzymać sobie te pieniądze jako tam lokatę, kapitał, to tylko bierze wydruk wtedy z giełdy, idzie się rozliczać. Na przykład w Lubinie koło nas, koło Polkowic jest kancelaria, która rozlicza z kryptowalut. Wtedy podajesz tylko właśnie ten wydruk i nie płacisz podatku nic. Dlaczego? Bo ponieważ za kryptowaluty płacisz podatek w momencie, gdy kryptowalutę sprzedasz. Więc dla mnie to jest kolejna genialna rzecz. Dlatego preferuję tak samo kryptowaluty i tak to wygląda od strony podatkowej. Dobrze, moi drodzy, to mniej więcej wyglądało tak. Mam nadzieję, że mogłem Wam odpowiedzieć na Wasze pytania, jakie powstały, ale jeżeli jeszcze jakieś macie, to oczywiście piszcie. Zachęcam Was do kontaktu, nie wstydźcie się. I tak wygląda projekt. Tak wygląda projekt po tych 2,5 miesiącach. Wszystko w liczbach przedstawię Wam pod projektem. Będzie to rozpisane, żebyście mogli sobie popatrzeć na cyferki, jak to wygląda mniej więcej dokładnie, że tak powiem, nie mniej więcej, bo teraz Wam mówię mniej więcej. No więc to tyle będzie. Dziękuję Wam za uwagę i czekajcie na nowe projekty, bo szykuję dla Was kolejne. Trzymajcie się, hej.